Godła herbów miejskich zawsze przedstawiały jakiś przedmiot, symbol pokazujący charakter danego miasta. W przypadku Olkusza, miasta, które od wieków jest związane z górnictwem ołowiu i srebra, takim przedmiotem była górnicza kopaczka, jaką trzyma w ręku olkuski gwarek. Jesteśmy w miejscu, gdzie przed wiekami wznosił się olkuski ratusz. I to właśnie tutaj znajdował się dokument z 1386 roku, w którym mieszczanie olkuscy składali hołd nowemu królowi Władysławowi Jagielle. Nie wspominam o tym przypadkiem. Na tym dokumencie została umieszczona pieczęć, a na niej najstarszy wizerunek herbu miasta, jaki jest nam znany. Herb miasta zawsze umieszczany był na najważniejszych budynkach. Zapewne witał gości wchodzących do olkuskiego ratusza. Teraz możemy go zobaczyć na budynku olkuskiego magistratu, a jego powiększoną wersję na budynku dawnego starostwa, gdzie powstaje teraz ekspozycja poświęcona historii olkuskiego górnictwa. O tym, jak ważną rolę odgrywało górnictwo w dawnej Polsce, niech świadczy fakt, że w składzie tzw. Sądu Sześciu Miast ustanowionego przez króla Kazimierza Wielkiego, aż 3 miasta to były miasta górnicze, czyli Olkusz, Bochnia i Wieliczka. I herby tych miast możemy zobaczyć na pieczęci Sądu Komisarycznego 6 miast. Co ciekawe, kopaczka górnicza była dość rzadko używanym elementem w heraldyce miejskiej. Poza herbem Olkusza możemy ją też zobaczyć na herbie miasta Bochnia. Jesteśmy w miejscu, gdzie przed wiekami wznosiła się brama krakowska, jedna z 2 bram miejskich, które wspólnie z murami, basztami, fosą tworzyły system obronny miasta. I to właśnie brama jest drugim poza kopaczką elementem godła herbu Olkusza. Warto dodać, że herb Olkusza był wykorzystywany w różny sposób. Można go było zobaczyć nie tylko na pieczęciach czy na budynku ratusza, ale herby miejskie były także na tarczach strażników strzegących bram miejskich. I jest pewna ciekawostka, mianowicie okazało się, że na papierze, na którym wydrukowano akt Unii Lubelskiej, znajduje się znak wodny z herbem miasta. To dlatego, że ten papier powstał w miejskiej papierni, która działała w nieodległym Starczynowie. Jesteśmy w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu. To jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce. Zostało założone w 1911 roku. W jego bogatych zbiorach jest też sporo eksponatów związanych z historią olkuskiego górnictwa. Jednym z nich jest ten ciekawy herb miasta. To w istocie duży kafel. Został wykonany w 1898 roku w olkuskiej kaflarni Wawrzyńca Filawskiego. O tym, że został wykonany właśnie wtedy, informuje nas data, która została umieszczona na górniczej kopaczce w herbie. Herb ma pewne cechy herbu Olkusza typowego dla XIX wieku. Po pierwsze korona, której wcześniej nie widzieliśmy w herbie, po drugie łańcuchy, na których zawieszona jest kopaczka, a po trzecie orzeł, który stoi w bramie miejskiej. Takie właśnie prawie metrowej wysokości herby Olkusza wykonane przez Wawrzyńca Filawskiego były umieszczane na budynkach użyteczności publicznej. Dzisiaj możemy je oglądać na budynku olkuskiego magistratu, na budynku Szkoły Rzemieślniczej czy Olkuskiej Szkoły Podstawowej nr 1, ale przed wojną taki herb znajdował się również na budynku wieży ciśnień, jaka wznosiła się na olkuskim rynku. Kiedy w latach 60. rozebrano wieżę ciśnień, ten herb się zachował i trafił do zbiorów Olkuskiego Muzeum. W zbiorach Olkuskiego Muzeum Regionalnego PTTK można także zobaczyć bardzo ciekawe pieczęcie miejskie z końca XIX i początku XX wieku, a na nich herb Olkusza. Pośród wielu eksponatów górniczych, które się zachowały u nas w naszym muzeum z okresu XVI-XVII wieku, jest kopaczka, która znajduje się również w herbie miasta Olkusza. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze cały zestaw innych przedmiotów, jak pyrliki, młotki, kilowki, hełm górniczy, no i oczywiście lampki górnicze, też bardzo ciekawe, kaganki oliwne
I tu mamy na przykład bardzo piękną lampkę górniczą oliwną, i te wszystkie eksponaty zostały znalezione w starych wyrobiskach górniczych. Oprócz tych ciekawych eksponatów, które znajdują się tutaj w gablocie, mamy jeszcze inne eksponaty, które są też bardzo ciekawe tuż przy wejściu na salę ekspozycyjną. I to jest moździerz do rozdrabniania rudy cynku i ołowiu, taka ruda jak tutaj w mojej ręce, i sito, w którym trzeba było przesiać rozdrobnioną tą rudę, zanim została wsypana do pieca dymarki do wytopienia metalu. W naszych zbiorach oprócz eksponatów górniczych typowych, czyli narzędzi, mamy jeszcze dwa ciekawe stroje, czyli mundury górnicze. Mojej lewej strony jest najstarszy mundur górniczy z początku XX wieku. Jest to bardzo ciekawy mundur, bo jest uszyty jak gdyby w formie fraku. A z prawej strony z kolei mundur pochodzący z lat 80. ubiegłego wieku, też przepięknie zdobiony, haftowany i z wszystkimi guzikami. Przedmioty, które możemy oglądać dzisiaj w zbiorach Olkuskiego Muzeum Regionalnego PTTK, możemy także zobaczyć w ilustracjach, które zdobią dzieła XVI-wiecznego górnika i geologa Georgiusa Agricoli. Tam znajdują się rysunki, ilustracje narzędzi górniczych, maszyn wtedy używanych, a także drewnianych rur, którymi odwadniano kopalnie. Wiele eksponatów związanych z historią Olkusza, olkuskiego górnictwa, ale także herbu miasta można zobaczyć w olkuskim kościele świętego Andrzeja. Najciekawszym takim zabytkiem są polichromie na południowej ścianie prezbiterium olkuskiej bazyliki, które przedstawiają herby Olkusza i herb polski, trzymane przez górników w charakterystycznych strojach roboczych z kapturami na głowach i kopaczkami górniczymi na ramieniu. Ale to nie jedyne zabytki związane z herbem Olkusza, jakie można oglądać w olkuskim kościele. Herb Olkusza jest także umieszczony na prospekcie organów wykonanych przez Hansa Hummla na początku XVII wieku. Możemy go też zobaczyć na stallach, na których zasiadali niegdyś duchowni i olkuscy mieszczanie, a także na ozdobnych żyrandolach. Taką ciekawostką związaną z Olkuszem i z heraldyką są gmerki, czyli swoiste herby mieszczan olkuskich, jakie możemy zobaczyć na tablicach epitafijnych, a także tu na zewnątrz, na ścianach kościoła. W tym miejscu wznosiła się niegdyś waga miejska, budynek, w którym ważono bochny olkuskiego ołowiu, zanim wędrowały w świat. Co prawda na bochnach olkuskiego ołowiu nie udało się znaleźć herbów miasta, jedynie są tam oznaczenia I jak Ilkusia, czyli średniowieczna nazwa Olkusza. Ale herby miasta możemy dzisiaj zobaczyć podczas spaceru po olkuskiej Starówce. Znajdują się na studzienkach kanalizacyjnych, a także na niewielkich krążkach, które wyznaczają srebrny szlak warków olkuskich. Olkusz był nazywany Srebrnym Miastem, jednak jego złote czasy kończą się w połowie XVII wieku. Najazdy obcych wojsk, pożary i to, że rzeka Baba zaczęła zalewać olkuskie kopalnie, spowodowało, że w XVIII wieku górnictwo ołowiu i srebra praktycznie przestało istnieć. To, jak wyglądało miasto u schyłku XVIII wieku, możemy zobaczyć na archiwalnych rycinach. Na początku XIX wieku w Olkuszu i w okolicy odrodziło się górnictwo kruszców. Ale było to już górnictwo galmanu, czyli rudy cynku, na który wtedy było spore zapotrzebowanie. W miejscu, w którym jesteśmy, w 1814 roku powstała kopalnia galmanu Józef i wkrótce Płuczka o takiej samej nazwie. Po zakończeniu eksploatacji tym terenem zainteresowało się Towarzystwo Saturn z Czeladzi, które uruchomiło tutaj kopalnię Felix. Miejsce, które widzimy, to właśnie stare hałdy górnicze kopalni Józef i kopalni Felix. Teraz w tym miejscu znajduje się park rekreacyjno-krajobrazowy Silver Park, w którym można zobaczyć maszyny, które do niedawna jeszcze pracowały w olkuskich kopalniach prowadzonych przez zakłady górniczo-hutnicze Bolesław. Teraz służą do popisów rolkarzy, miłośników jazdy na rowerach czy na rolkach. Niedaleko miejsca, w którym jesteśmy, można jeszcze zobaczyć ślady dawnej sztolni ponikowskiej.
Drążenie sztolni odwadniających rozpoczęło się w XVI wieku. Było to największe przedsięwzięcie inżynieryjne tego czasu w Polsce. Szacuje się, że koszt wydrążenia kilometra sztolni był równy kosztom budowy 15 murowanych kamienic przy olkuskim rynku. Tymczasem w okolicach Olkusza łącznie wydrążono przeszło 32 km sztolni. Ślady dawnego górnictwa można też zobaczyć w innych miejscowościach poza Olkuszem. Chodźmy je zobaczyć. Jesteśmy w Bolesławiu, miejscowości, która wzięła swoją nazwę od imienia założyciela, czyli księcia Bolesława Wstydliwego. W Bolesławiu i w okolicach już w średniowieczu rozpoczęło się górnictwo ród ołowiu i srebra. Nie przypadkiem niewielka wieś Ujków, która dzisiaj wchodzi w skład gminy Bolesław, miała w swoim herbie górniczą kopaczkę, taką jak w herbie Olkusza. W XIX wieku tutaj na tych terenach rozwinęło się górnictwo galmanu, czyli rudy cynku. Początkowo powstawały kopalnie odkrywkowe. Niespełna kilometr z tego miejsca, w którym jesteśmy, działała taka właśnie potężna odkrywka. Potem w centrum miejscowości powstała kopalnia i płuczka Bolesław, która funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat. Co pozostało z górniczej przeszłości Bolesławia poza tą kolejką? Niedaleko nas jest piękny dworek, w którym przez całe lata mieszkali kolejni zawiadowcy, czyli dyrektorzy kopalni. Za nami są budynki osiedla patronackiego wbudowanego przez kopalnię, które mieszkańcy Bolesławia nazywają stodołami. W 1990 roku Rada Gminy Bolesław przyjęła nowy herb. Co prawda nie ma w nim symboli górniczych, ale jest piec hutniczy, nawiązujący do tradycji miejscowości. Jesteśmy w Bukownie. Tutaj także od średniowiecza prowadzono eksploatację ród ołowiu i srebra. Działały kopalnie, płuczki i huty. W XIX wieku rozpoczęło się górnictwo galmanu. W 1814 roku właśnie tutaj powstała rządowa kopalnia galmanu Ulisses, a nieopodal kopalnia Jerzy. Wtedy, na początku XIX wieku, wydobytą rudę wożono po prostu furmankami do pobliskich hut w Zagłębiu. Huta tlenku cynku i ołowiu powstała dopiero po II wojnie światowej. W 1962 roku Bukowno uzyskało prawa miejskie i co za tym idzie prawo do używania herbu. W herbie Bukowna także znajdziemy elementy i symbole górnicze i hutnicze. Jest tam młot górniczy skrzyżowany z hutniczą łyżką. Ale to nie jedyne symbole. Na dole herbu jest niebieski pasek. Ma on symbolizować rzekę Sztołę, jaka przepływa przez tę miejscowość. A nazwa Sztoła to łacińska stolla, czyli po prostu górnicza sztolnia. Ten budynek z czerwonej cegły to dawna siedziba administracji kopalni Ulisses. Teraz mieści się tutaj ciekawa placówka dokumentująca bogatą historię górnictwa i hutnictwa tych terenów o nazwie Kopalnia Wiedzy o Cynku. Została stworzona przez Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław. Przed kopalnią widzimy skansen maszyn górniczych, pokazujący, jak wygląda praca w kopalniach. Warto odwiedzić to miejsce. Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław w Bukownie prowadzą ostatnią już w Polsce kopalnię ród cynku i ołowiu. W 2020 roku ogłoszono zamiar jej likwidacji. Kiedy kopalnia zaprzestanie wydobycia, w tym momencie skończy się wielowiekowa historia górnictwa ród ołowiu, srebra i cynku w naszym kraju.